Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Parę dni temu na kanał wleciał taki materiał o tym, czy warto kupić PlayStation 3. Z tego co widzę, ten materiał wam się bardzo spodobał. Na samym tym filmie jest ponad 150 komentarzy po zaledwie tygodniu, także no naprawdę dużo. Bardzo mi jest miło, że ten film wam się właśnie podoba. Natomiast skoro wiem, że temat PlayStation 3 tak was zainteresował, no to postanowiłem iść w tym kierunku dalej. PlayStation 3, tak jak ja mówiłem właśnie w tym poprzednim filmie, to jest całkiem fajna konsola i ją warto kupić dla samych gier. System działa całkiem szybko, tam nie ma problemów z kompatybilnością, wszystko jest ok. Natomiast jest jedna rzecz, która w tej konsoli jest przestarzała jak jasna cholera. Wiecie o czym mówię? O dysku twardym. No ja w swojej własnej playce miałem dysk Fujitsu z 2007 roku, czyli bardzo stary, o zawrotnej pojemności, uwaga, 40 giga. Ja się w sumie dziwiłem, że ten dysk w ogóle działa, bo już się powinien rozlecieć, natomiast jak pewnie przypuszczacie, ten dysk był strasznie wolny i prawdopodobnie tak samo wolne dyski znajdują się w waszych playkach. System tutaj akurat działa dość szybko, bo on się na starcie ładuje do pamięci, natomiast gry już nie i gry na tym dysku ładowały się dość wolno, jak na dzisiejsze standardy. No i ja tutaj chwilę podumałem, co by tutaj zrobić, żeby to jakoś przyspieszyć. No i mówię sobie, zaraz, przecież ja mam jeszcze taki jeden zapasowy dysk SSD gdzieś tam w szafie. No pogrzebałem tam, okazało się, że rzeczywiście ja go mam. Mam dysk SSD Samsung 850 Pro 256 GB i jest na złączu SATA, czyli tak samo jak oryginalny dysk w playce. Wpadłem więc na pomysł, żeby tego oryginalnego Fujitsu, który ma 40 GB, zamienić na ten dysk SSD. W teorii taka wymiana na dysk SSD powinna znacznie przyspieszyć ładowanie gier. Pytanie, czy to jednak coś dało? Jeżeli coś dało, to czy gra jest warta świeczki? Sprawdźmy. Na początek powiedzmy sobie, jaki w ogóle dysk do takiej playki można wsadzić. Możemy wsadzić oczywiście albo taki tradycyjny dysk talerzowy, który już był, po prostu jakiś nowocześniejszy model, albo dysk SSD. W tym materiale oczywiście ja się skupiam na tym drugim. Nie przedłużam więc, ja się na chwilę wyłączam i sprawdźmy, jak to wygląda.
No i co widzowie, jak widać jest tutaj różnie. Oprócz tego, że na dysku SSD zawsze było oczywiście szybciej, to też widać jak bardzo odmiennie tworzone są tutaj gry. Tutaj weźmy na przykład Serious Sama 3. Tutaj wymiana dysku SSD pozwoliła nam zaoszczędzić nawet 20 sekund czasu, czyli no naprawdę dużo. W Call of Duty Classic było to na przykład jeszcze więcej, bo na SSD-ku gra załadowała się ponad dwukrotnie szybciej. Oszczędziliśmy przy tym niemal 30 sekund, czyli bardzo, bardzo dużo. Natomiast nie we wszystkich grach ten wynik był równie imponujący. W Ratchetie i Clanku Nexus zyskaliśmy jedynie 2 sekundy szybszego ładowania, natomiast w Birds of Steel zyskaliśmy 3. Jak więc widzicie, wszystko zależy tutaj od gry. Podsumowując ten test, pozwoliłem sobie więc sprawdzić, o ile średnio szybciej ładowały się gry przy użyciu dysku SSD. I tak z 11 testów wyszło nam, że gry na dysku talerzowym ładowały się średnio około 20 sekund, natomiast na dysku SSD było to około 13 sekund. No wynik nie jest trudny do obliczenia. Wychodzi nam, że wymiana dysków PlayStation 3 na dysk SSD pozwala nam zaoszczędzić na każdym ładowaniu średnio aż 7 sekund, czyli całkiem sporo. Jak sami widzieliście, różnica w grach może być albo ogromna, albo niewielka. Biorąc właśnie to pod uwagę, zadajmy więc sobie pytanie, czy warto wymieniać dysk w PlayStation 3 na SSD, jeżeli wyniki bywają różne. Moim zdaniem jak najbardziej warto, z 2 powodów. Przede wszystkim dyski SSD obecnie są naprawdę tanie, więc taki upgrade nie będzie wiele kosztował. Po drugie, grając w swoje ulubione tytuły na konsoli, nigdy nie wiecie tak naprawdę, ile czasu wyzyskacie właśnie montując ten szybszy dysk. Ja tutaj, jak widzicie, sprawdziłem łącznie 10 gier, natomiast gier na PlayStation 3 są całe tysiące. Montując dysk SSD do PlayStation 3, zyskujecie pewność, że będzie szybciej w każdej grze, w którą zagracie. W jednej z waszych gier może to być zaledwie parę sekund, ale jak ten tytuł wam się znudzi, odpalicie jakiś inny, no to tam się może okazać, że nagle ta druga gra będzie ładowała się nawet 2 razy szybciej, oszczędzicie łącznie nawet 30 sekund, a to będzie już naprawdę dużo. Montując taki dysk SSD zyskujecie więc gwarantowany bonus do prędkości z możliwością zyskania znacznie więcej w zależności od gry. I moim zdaniem to jest gra jak najbardziej warta świeczki. Wiem, że niektórzy z was teraz pewnie po obejrzeniu tego materiału będą mieli zamiar właśnie taki dysk wymienić. Ja w tym materiale skupiłem się na odpowiedzi na pytanie, czy warto taki dysk kupić, i ten materiał już wyszedł dość długi, więc nie chciałem go też specjalnie przedłużać. Jeżeli chcielibyście, żebym stworzył poradnik o tym, jaki właśnie model SSD do PlayStation 3 wybrać, jak go w PlayStation 3 zainstalować, jak wygląda cała procedura, to dajcie proszę znać w komentarzach, wtedy ja taki film zrobię. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.